Dzień dobry, witam wszystkich na kanale Przygody Starskiego. Dzisiaj przyjechałem do lasu, ale nie z wykrywaczem, a z koszyczkiem. Będę poszukiwał grzybów jadalnych, niejadalnych nie zabieram. Jeśli chcecie mi towarzyszyć na grzybobraniu, zapraszam i pozdrawiam. Zdążyłem wejść do lasu. Jest taki oto grzyb. Fajnie wygląda. Taki ma fioletowy kapelusz, grubą nóżkę, ale jest niejadalny. Nawet nie wiem, co to za grzyb jest. Ciekaw jestem, czy tu w ogóle będą jeszcze grzyby, bo ostatnio były nocne przymrozki. A tak w ogóle to wczoraj byłem w innym lesie i z grzybami było bardzo słabo. To możecie teraz zobaczyć na takiej krótkiej migawce relacji z dnia poprzedniego. Ładny grzyb wyrasta z podmuchu. Jest to też podgrzybek, trochę większy od tamtego. Trzeci grzyb. Ale to chyba nie jest grzyb jadalny. Nawet nie będę tego zrywał. Niech sobie rośnie. Rośnie taki piękny grzyb. Przy takich padłych drzewach, gdzie jest więcej próchnicy, tam i grzyby powinny być. I tutaj widzę jednego takiego małego. Tutaj jest kolejny schowany pod rosnącym drzewkiem iglastym. A i tutaj jeszcze widzę jednego, czyli trzeci grzyb. I duży, ale jest. Trzeci grzyb z tej samej lokalizacji. Włączyłem się, żeby wam pokazać tego ładnego grzyba. A dokładnie jest to podgrzybek. I hyc, kolejny grzybek. Mam dwa kolejne grzyby. Z tej strony rośnie taki piękny muchomorek. Trochę gałęzi, trochę krzaczków i rośnie grzyb kolejny. No już taki ponadgryzany jest. Zwierzęta leśne, może ślimaki go napoczęły. Jeśli lubisz temat grzybowy, to sprawdź moją playlistę i zobacz, jakie grzyby kosiłem w zeszłym roku. Miłego oglądania. A tymczasem nawet dno nie zakryte. Ale cóż byłaby za przyjemność w zbieraniu grzybów, gdybyś wszedł do lasu, na sam początek nazbierał pełen kosz i zaraz byś wyszedł. Czy to nie chodzi o to, żeby pospacerować po tym lesie, zregenerować siły, wyczyścić umysł, nacieszyć się tą przyrodą, pooddychać świeżym powietrzem, a te grzyby to tylko taki dodatek. Czy się znajdzie, czy nie. Pozdrawiam wszystkich grzybiarzy i wszystkich oglądających ten odcinek. Potężna sosna runęła, wyrwana z korzeniami. Pewnie podczas jednej z wichur ostatnich dni, przewracając się, złamała kolejne jakieś mniejsze drzewo.
Mam tutaj ładnego podgrzybka. Minęła godzina czasu. Nawet dna koszyka nie zapełniłem. A kuku, panie Grzybku, czy nie boi się pan tak sam w pojedynkę stać w środku lasu? Na wszelki wypadek zabiorę pana Grzyba ze sobą. Pojawia się grzyb. Jeden zajączek wśród podgrzybków, które znalazłem, będzie ładnie się komponował w zupie. Super to wygląda. Dęby, 2 dęby, tam w tle stoi jeszcze drugi dom. Tu jest grzyb niejadalny, a tu patrzcie, jak po sąsiedzku rośnie sobie taki ładny grzyb. Jaki zdrowy. Chyba największy podgrzybek ze wszystkich dzisiejszych grzybów w ogóle. Ten będzie pewnie ostatnim grzybem. Rozglądam się za tymi grzybami i powiem wam, że na razie jest kiepsko. Odszedłem jakieś 100 metrów od drogi, gdzie wchodziłem. Było kilka grzybów niejadalnych, a tu jest dopiero pierwszy ładny grzyb, który jest jadalny. No dobra, jest grzyb. Czuję, że nóżka jest twarda, czyli znak, że nie będzie robaczywy. Nie, no jest trochę już robaczywy. Dobra, na szczęście tylko nóżka była robaczywa. Zostawiam ją. Kapelusz zabieram. I szukam dalej. Wyciachałem takiego niekształtnego grzyba. Ale tu wam pokażę jeszcze fajną taką rodzinkę grzybów. Co prawda to są grzyby niejadalne, ale spójrzcie, jak fajnie sobie rosną. Takim statkiem. Tu i tam pod krzaczkiem. Ładna rodzinka grzybów. I tam jeszcze są. Ja się rozglądam za podgrzybkami. O, jest. Nawet tutaj w pobliżu. Biedronki się migdalą na grzybie. Sorry, biedronki, ale musicie tutaj zostać w lesie. O, dobra. Obszedłem krzaki dookoła. Jest taki, patrzcie, jaki ładny. Mam nadzieję, że zdrowy. O, bardzo zdrowy. Odciąłem tylko korzeń i dalej nie ma ani jednej dziurki od robaka. Bardzo ładny. W pobliżu takich starych leżących gałęzi, które próchnieją, zawsze można spotkać jakieś grzyby. Jest duże prawdopodobieństwo, że będą grzyby jadalne i niejadalne. I mam tutaj jednego podgrzybka. I gdzieś tu widziałem jeszcze drugiego. Jest tutaj. Jest drugi. Te większe grzyby chyba zostały sprzątnięte przez moich poprzedników tutaj, bo jest dużo takich małych znajduję, których nie wszystkie nagrywam, pokazuję. Tu mam w jednym miejscu 2 i tu jeszcze jest 3. Czyli musiały na świeżo wyrosnąć.
A tak to te duże musiały być zebrane przez innego grzybiarza. Mam nadzieję, że mnie nie zaatakuje, ale zobaczcie, jaki duży szerszeń. Lepiej powoli się wycofam, bo to są stworzenia atakujące. Ale tutaj mam obok jeszcze grzybka. Dyskretnie go zabiorę i zmykam stąd. Dwa nieduże grzybki, ładnie ukryte, ale zdrowe. I tutaj przy tym przewróconym drzewie rosną grzyby trujące i grzyb jadalny, bardzo ładny, zdrowy. O, taki ładny. I jeszcze jeden jest tutaj, widzę. Trzeba się dobrze rozejrzeć. I jeszcze tu się schował kolejny. Łatwo przeoczyć tak mocno schowane grzyby. A tak w ogóle to jestem w moim ulubionym lesie. Dokładnie w tym samym, w którym miałem spotkanie oko w oko z predatorem. Jeśli nie oglądałeś tego odcinka, to tutaj będzie odnośnik albo link w opisie pod filmem. Dużo grzybów jest pomijanych, takich, które rosną przy drzewie. Idziesz, grzyb rośnie za drzewem, omijasz drzewo, nie odwrócisz się i grzyb zostaje. No i ten jest ominięty, dorósł do dużych rozmiarów i robaki zdążyły go zaatakować. Jest cały w robakach, wygląda jak sito. Niech zostanie tutaj i niech się rozmnaża na przyszły sezon. A tu koło tego samego drzewa jest kolejny grzyb. Sprawdźmy, czy też będzie robaczywy. Nie jest robaczywy, ale jest już bardzo stary. Widać, że zmarzł w nocy i już taki jest nieświeży. Też go zostawiam. Czy te grzyby są jadalne? No na pewno nie. Ale ten tutaj wystający spod mchu, podgrzybek, już jak najbardziej tak. Tutaj jest obok drugi. A to wszystko w sąsiedztwie leżącego drzewa. Taka trawa fajna, wysoka i linia drzew liściastych. Może uda się znaleźć innego grzyba niż podgrzybka. Może koźlarz, może prawy. A tymczasem mam tutaj takiego ładnego podgrzybka. Zdrowy. I tutaj obok, przy drugim drzewie, taki mikrusek sobie rośnie. O, zobaczcie, jaki malutki. Nóżka z korzeniem do dołka, a grzybek zabieramy. Dosyć sporo tych przewróconych drzew. Musiało tutaj silnie wiać. I leżą obalone. Idąc wzdłuż tego drzewa spotykam grzyba, a nawet jest to taki bliźniak, podwójny grzyb. Idę tutaj dalej. Jest grzyb kolejny.
jest grzyb następny. I tu koszykiem sobie zaznaczyłem największego spośród tych wszystkich, które rosły wzdłuż tego drzewa. Mam nadzieję, że będzie nierobaczywy. Bardzo ładny, nierobaczywy jest. Korzeń zostawimy, a grzyba zabieramy. Bardzo ładny. Ale to nie jest jedyny grzyb tutaj w tej trawie. Mam tutaj kolejnego. Nawet jest trochę większy. Tutaj już jest nóżka robaczywa. Dalej jest ładny, zdrowy grzyb. I tu jeszcze jest kolejny w trawie. Pokręcę się tutaj w okolicach tej trawy, a może jeszcze coś znajdę. I zdrowy jest. Super. I tutaj mam jednego grzybka. Więcej nie widzę. Wracam do koszyka, bo tam postawiłem koszyk, zaznaczając sobie miejsce, gdzie rośnie grzybek. Tutaj jest nieduży, ale zdrowy. I jeszcze tutaj widzę, pod gałęziami jest następny. Zdrowy. Kolejne leżące drzewo i znowu rosną grzyby przy nim. Jeden. Drugi. Kapelusz zdrowy. Trzeci. Czwarty. Parę kroków od tego leżącego drzewa mam kolejnego grzyba. Jest co prawda zdrowy, ale zobaczcie, już można zauważyć, że jest zmarznięty. Zmienia kolor, a korzeń taki był już biały od mrozu, który go chwycił. Ale jest zdrowy. Duży podgrzybek. Również był trochę zmarznięty, ale jest zdrowy. Zabieram go. A teraz zobaczcie na to. Z daleka go zauważyłem. To będzie chyba rekordzista dzisiejszy. Pod względem wielkości jeden z większych. Ślimak, uciekaj. Ślimak już go trochę poprawiał. No i robaki też. Niestety, ale jest robaczywy. Sito. I tutaj przykucnąłem przy takiej rodzince trzech pięknych grzybów. Bardzo ładne, grube. Podłoże takie bardzo piaszczyste. No i są same wszystkie trzy zdrowe. Ani kawałka zepsutego, ani jednego robaka. Luks. Widzicie? Ła, jaki piękny. Żeby tylko był zdrowy. Ła, śliczny. Największy z dotychczasowych dzisiejszych grzybów. Zdrowy, pięknie. Ach, jak pięknie pachnie nawet. Śliczny, wielachny.
Super. Przy przewróconym drzewie rosną grzyby. Jeden podgrzybek. Cyk do koszyka. I tu drugi już nadgryziony przez zwierzęta leśne bądź ślimaki. No tutaj już jest taki dosyć mocno wygryziony, ale jest zdrowy, nie ma robaka. Zabieramy. Jakby mogło być inaczej, jeśli nie przy leżącym drzewie. Tym razem nie jest to sosna, a piękna brzoza. Rośnie sobie tutaj piękny grzyb. Bardzo zdrowy. Jaka cisza, jaki spokój. To lubię. Spójrzcie, jakie piękne chuby rosną na tej leżącej brzózce. Tutaj jakie dwie piękne. A tutaj jeszcze mam podgrzybka. Ła, jest gigant. Z daleka go wypatrzyłem. Piękny. I to nie jest podgrzybek. To jest borowik. Ale kurczę blady, już ma nóżkę całą w robakach. Kurczę blade. Tę nóżkę zakopujemy pod mech. Piękny prawóz. Kurczę blade, ale w robakach jest. No nic z niego nie będzie. Ładny zajączek. Zdrowy na szczęście. To w sumie jest trzeci zajączek na dzisiaj, bo wcześniej miałem dwa większe, ale nie pokazywałem wam, bo były już takie spleśniałe. Na rosół się nada. Nawet nie trzeba pietruszki używać. Od razu trochę mchu jest. Zszedłem tutaj na niższe piętro lasu, gdzie jest bardziej wilgotno i pojawiają się podgrzybki. Niby małe sztuki, ale już robaczywe. Tu jeszcze jest druga sztuka. Może ten będzie w lepszym stanie. Ten jest zdrowy. Ja już zmierzam w kierunku samochodu. Jeśli jeszcze coś znajdę, to się włączę, a jeżeli nie, to żegnam się z wami. Dziękuję wam za wspólny spacer, za wspólne grzybobranie i widzimy się w następnym odcinku, być może na kolejnym grzybobraniu lub na odcinku związanym z detektorystyką. Dziękuję wszystkim, pozdrawiam, życzę miłego wieczoru, miłego dnia. Cześć.